Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wyróżnienie z fusów. A więc mamy Crypto University jak co czwartek, a więc na pewno już mieliście szansę oglądnięcia tego w środę wieczorem, ale oczywiście chwilę później jest na Bitcoin Feniks. Jeżeli umiecie po angielsku, zapraszam na oryginał, jak zawsze. Przewinąłem już na 6. minutę, bo na początku było to, co mówiliśmy tydzień temu. Wiemy, o czym mówiliśmy tydzień temu. Mieliśmy też reklamę, wiadomo, oscypków. Razem bym tu mógł nawet z Crypto University coś na Zakopiance, tak jak już kiedyś mówiłem, reklamować. My już przejdźmy do konsensusu, tego jednego z najlepszych wykresów, które tutaj dzisiaj pokazuję. Będziemy też rozmawiać o Stellarze, także analiza techniczna od Crypto. Alright, let's start out with this chart. Okej, zacznijmy od tego wykresu. It's going to be good. Alright, we're going to talk about the halving, right? Porozmawiamy o halvingach. First of all, why is this thing important, right? Dlaczego to jest ważne? Right now, in today's world, when Bitcoin is just below $12,000, Wiemy, że teraz jest Bitcoin poniżej około $12,000. Trzeba sprawdzić dzisiaj, jaka jest cena, także każdy sobie sprawdza, bo może być powyżej $12,000. Ta audycja została nagrana wczoraj. halving is starting to pick up some more momentum. I wiemy, że halving, który będzie w maju, już zaczyna mieć trochę tego momentu obrotowego, jak ja to tam nazywam, w kierunku halvingu. Going to come really full circle, and it's going to be all over the news, which the news is, by the way, is very poisonous. I im bliżej będziemy się zbliżać właśnie do halvingu, będzie więcej wiadomości w newsach. But again, it's going to be talked about, so I want this video to be everything that you need to know about the halving and more, including the secret pattern that I want you to pay very close attention to. I ta audycja właśnie będzie o tym, żeby tutaj przedstawić wam, co może się wydarzyć do halvingu, co się działo historycznie w ostatnich czasach na wykresie i jaki tu mamy sekretny wzór, który się układa na Bitcoinie. Right? So the halving is important because look, back when Bitcoin was first started, there was 50 Bitcoins created every 10 minutes. Na samym początku, jak powstał Bitcoin, co 10 minut, około 10 minut, było 50 Bitcoinów wykreowanych. Fast forward 4 years, it got cut in half to 25 Bitcoins. 4 lata później mieliśmy już tylko ich 25. Dlatego jeżeli Satoshi na samym początku kopał, to z 10 bloków mógł mieć już 500 bitcoinów. Created every 10 minutes. And then most recently, 12.5 Bitcoins created every 10 minutes. And you may say, well, Steve, who cares? 4 lata później mieliśmy 12,5 bitcoina i co 10 minut. Teraz będzie jeszcze mniej. Ale możecie się zapytać, kogo to obchodzi? Why would I care about those numbers? Well, Dlaczego ja muszę wiedzieć o tym? everything in life is priced based on supply and demand. Wszystko, co jest w życiu, tak naprawdę opiera się o podaż i popyt. If you think about when flat screen TVs first came out, not many people were making them, so there wasn't a lot of supply, but the demand was huge. Everyone wanted one because it was different. Jeżeli sobie przyrównamy to do płaskich telewizorów, które wchodziły w latach 90., na początku roku 2000, no to wiemy, że właśnie te płaskie telewizory na początku za dużo firm ich nie produkowało, ale było bardzo duże zapotrzebowanie na nich. It was unique. So the prices were sky high. Dlatego ceny tych telewizorów były bardzo wysokie. Fast forward many years till today, people are basically giving away flat screen TVs because Jeżeli byśmy przewinęli do dzisiaj, tak naprawdę niektórzy ludzie wywalają płaskie telewizory, bo nie mają co z nimi zrobić, bo po prostu kupują nowe, a stare nikt nie chce, bo każdy je ma. everyone and their brother manufactures them. I teraz już wszyscy je produkują tak samo. And the demand dropped. So there's no demand, ton of supply, really cheap. Dlatego nie ma popytu tak samo na to już. So this is a good thing for Bitcoin's big picture, right? The halving, in my opinion,
is really good for the big picture. Dla mnie halving jest właśnie takim obrazem, żeby sprawdzić z wyższej perspektywy. Dla wyższej perspektywy ceny Bitcoina halving powinien tutaj świetnie zrobić. But does it really fluctuate prices as we approach it? And does it really fluctuate prices as we reach it is the real question. But again, in the big picture, it's really, really good for the health and wellness of the future of Bitcoin, right? I czy cena tak naprawdę się zmienia? Dla mnie ważne jest to, że to robi naprawdę coś ciekawego dla przyszłości Bitcoina. So what's really important is the formations that happen before and after the halvings. I co jest bardzo ważne, to formacja, która się tworzy na wykresie przed i po halvingu. So watch this. This is really, really critical. Także oglądnijmy to, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. What these yellow lines represent is our bull flag. This is a bull flag. Mamy tutaj te żółte linie, które pokazują byczą flagę. Right here. What is a bull flag? What does it represent? I want you to think about it right now and let's see how accurate you are. A bull flag, I want you to watch where the pole. So this is called the pole. Każda właśnie ta flaga bycza składa się z maszczu, czyli to jest taki ten ruch ceny doprowadzający do tej flagi. And this is the flag. I mamy też flagę. If the pole is coming from the bottom, jeżeli ta cena dochodzi do tej flagi od dołu, the flag will be facing downward. wtedy ta flaga będzie skierowana ku dołowi. If the pole is coming from the top, the flag will face upward. Jeżeli maszcz, czyli ten ruch ceny idzie od góry na przykład, no to wtedy ta flaga skierowana jest w górę. Let me show you a simple example. Może pokażę wam przykład. Here's our pole, right? Our pole coming from an uptrend, the flag bounces around. I mamy tutaj maszt po lewej, gdzie dochodzi do tego zarysowania się flagi. Mamy ruch boczny w kierunku tej flagi w dół i wtedy mamy też przebicie tej linii resistance, In this specific czyli linii oporu. zone and then a breakout. This is a continuation pattern from our rally previously, and it's a really explosive rally to the upside after. Czyli po lewej mamy byczą formację. However, if it's a downward action, right? We have downward price action heading into the flag. It's a continuation of that previous move, so it will break downward pretty significant. I jeżeli mamy maszcz zarysowany od góry, no to wtedy dochodzimy do tej flagi i zazwyczaj jest tak, że cena kontynuuje trend tej pierwszego masztu po tym ruchu, można by tutaj powiedzieć, uformowanej flagi, która idzie w górę, ale wiemy, że dalej kontynuacja ceny jest i dlatego jest nazywane to niedźwiedzią flagą. But watch this formation we have here. Super, super critical. Watch this. Sprawdźmy tę formację, która tutaj jest dla nas krytyczna. Back here, before the first halvening, right? There's only two halvenings that took place. Number one, Pamiętajmy, że mieliśmy tylko 2 halvingi do tej pory. in November of 2012. Pierwszy mieliśmy w listopadzie 2012, Number two, in July of 2016. numer 2 w lipcu 2016. As we approach the first halvening, this is the simple pattern that repeated. I to, co się dzieje, jak dochodziliśmy do pierwszego halvingu, to się powtarza. We had a bull flag. Mamy flagę byczą, We had a breakout. mamy przebicie linii oporu na tej fladze, We had a golden cross. mamy golden cross And then we had two tiers. i mamy 2 takie poziomy dojścia do halvingu. What do I mean by that? Well, look at our flagpole. We had our flag, right? We have a clear bull flag. We had a breakout from that bull flag and then a golden cross. You see the first golden cross happened right here in February. Widzimy, że pierwszy golden cross zdarzył się w lutym 2012. 2012. That's our first golden cross. The I to jest pierwszy golden cross. 50-day crossing above the 200 on the one-day chart. I to jest 50-dniowa średnia krocząca, która przekracza 200-dniową średnią kroczącą od dołu. Czyli widzimy, że wtedy mamy ten golden cross Right? So we had a na jednodniowym interwale czasowym. bull flag, breakout, golden cross. Czyli mamy flaga, przebicie
oporu i Golden Cross. Same thing happened here. Bull flag, breakout, golden cross. W następnym, powiedzmy, dojściem do halvingu mieliśmy tą samą sytuację. Flaga bycza, przebicie linii oporu i Golden Cross. What happened next are two tiers. I potem dzieją się dwa poziomy. Number one, we had our first breakout, consolidation, second breakout, consolidation. Czyli najpierw mamy pierwszy wystrzał i powiedzmy przebicie ważnego poziomu, konsolidacja boczna, to jest pierwszy poziom, drugi wzrost ceny i konsolidacja boczna, drugi poziom. We look here. First breakout, consolidation, second breakout, consolidation. I tak samo jak on tutaj mówi w drugim razie. Nie tłumaczę wam, bo przynajmniej uczycie się angielskiego, a to samo to powiedział. Identical. Identical. Identyczne. Now, let's take it one step further. How about how much time from the first golden cross to our halving? Sprawdźmy teraz, ile czasu upłynęło od pierwszego Golden Crossa do halvingu. Let's take a look here. First golden cross to halving, exactly 274 days. A więc pierwszy mamy 274 dni. Well, our second golden cross ever in the history of Bitcoin happened here. How long did it take from here to get to here? Exactly 274 days. I drugi tyle samo, 274 dni, czyli od Golden Crossa do halvingu. Really mind-blowing stuff. This is where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now, hit that thumbs up button and hit that bell so you... I to jest to, kiedy my właśnie tutaj dla was przedstawiamy wszystko bardzo łatwo i wy wchodzicie i subskrybujecie ten kanał. Dobrze, że przypomniał, bo przynajmniej dałem lajka. Wy też możecie to zrobić. You can stay up to date on the most important information. So let's take it a step further, right? So to get these stages is really important. It's something that we've talked a lot about in present day with Bitcoin. We haven't formed these healthy market structures that really help us propel into a really accelerated bull run. I te dwa poziomy, które dochodzą do halvingu, są bardzo ważne. To, co się nie dzieje właśnie teraz, w tej cenie Bitcoina, gdzie te dwa poziomy powodują, że to jest organiczny wzrost Bitcoina. Powiedzmy, wychodzimy z pierwszym poziomem, przebicie, mamy konsolidację boczną. To są, zobaczmy, miesięczne praktycznie świece, czyli parę miesięcy zajęło w tej konsolidacji. I potem mamy wystrzał, drugi poziom i kolejne parę miesięcy w konsolidacji. To jest organiczny wzrost, jego zdaniem. To samo się dzieje już tutaj na kolejnym halvingu. Możemy zobaczyć dwa poziomy i tak samo do halvingu. Flag, breakout, and you can see this strong consolidation, really healthy market structure. We call this tier 1. I dlatego, że mamy ten zdrowy, powiedzmy, zdrową konsolidację, nazywamy to poziomem pierwszym. Then our second breakout, look here. These are monthly candles. So this doesn't look like a big breakout. This is a big breakout. We'll just do a measured move so that you can have a sense for how big this breakout is. This is 258%. I może to się nie wydawać, że to jest duży breakout, czyli duże przebicie ceny, ale jak zmierzymy sobie już tą świecę, to jest 258% stosunek jednej do drugiej. It's a big breakout, right? Także to jest duża zmiana ceny. So stage 1, we'll call it stage 1, is that consolidation here. Dlatego pierwszy rejon, pierwszy poziom to jest konsolidacja. The sideways movement that's forming market structure. Ruch boczny. Second breakout, consolidation, and then drugie przełamanie i konsolidacja boczna. Boom, first halvening. I mamy pierwszy halving. So we look here, bull flag, breakout, golden cross, breakout number 1, consolidation. Breakout number 2, consolidation. This is tier 2, this is tier 1. Identical. Identyczne. Specjalnie tego nie przetłumaczyłem, żebyście się uczyli angielskiego, bo to jest to samo, co powiedział przed chwilą. By the way, same exact days from golden cross to halvening. Same exact days from golden cross to halvening. I ta sama ilość dni od golden crossa do halvingu. Again, absolutely mind-blowing pattern, and we're going to talk about in this video what's happening right now. I teraz będziemy rozmawiać w tym wideo
co się zdarzy dalej. What's happening right? Have we completely changed course? Is there some really bad signals in the chart? Or are we following this to the T? Czy kompletnie zmieniliśmy kurs w tym okresie, gdzie jesteśmy teraz, czy po prostu będziemy podążać jak wcześniej z tymi wykresami? Right? What's happening right now is very, very important. And I have a question for you. Bonus question. What percent of Bitcoins have been mined as of today? If you give me an exact number, I mam do Was pytanie. Niedawno mówiliśmy w Dzień Dobry Krypto o tym, ile procent bitcoinów zostało wydobyte do tego czasu. Więc możecie się zastanowić, ja nic nie mówię i na koniec sobie tutaj odpowiemy. give me a whole number, I'll be Ilość wszystkich wykopanych bitcoinów w procentach. Ja dodam tylko tyle, mała podpowiedź, że do 2040 roku będzie ich wydobytych 95%. Kolejne 100 lat będzie wydobywane tylko 5%. pretty impressed. If you give me also the decimal point to the hundreds place, I'll be super impressed as well. Jeżeli podacie po przecinku jeszcze ile dokładniej, no to będzie super zadowolony. So let me know that in the comments and we'll unveil it in today's episode. So this is really, really important stuff as we approach here this fundamental pattern that has been repeating for the history so far in each happening. Czyli to jest bardzo ważne, to co tutaj się dzieje, że historycznie z lewej strony wykresu znowuż uczymy się, jak wyglądała sytuacja przed halvingami Bitcoina. You know, as we approach here, there's a big thing in crypto that's, you know, buy the rumor, sell the news. I jak dochodzimy do halvingu, jest bardzo duża albo bardzo częsta sposobność w świecie krypto, gdzie po angielsku można to powiedzieć buy the rumors, sell the news, czyli kupujemy ploty, coś co się może wydarzyć, jakiś news i sprzedajemy na wydarzeniu. Right? That means a lot of people are buying before the happening and then when the happening comes, there's a dump. Dlatego bardzo dużo osób kupuje przed halvingiem i jak halving dochodzi, no to wtedy dużo osób zrzuca. No z Litecoinem było troszeczkę inaczej, bo historycznie na miesiąc wcześniej jest ten dump przed halvingiem, czyli ten zrzut ceny. But there's no evidence, there's no data to illustrate that that's true, right? Ale nie ma żadnych danych w Bitcoinie, żeby udowodnić, że to jest prawda. So there's a lot of these theories out there in the media. Mamy bardzo dużo teorii na temat tego w mediach. And in social media and in these chat groups that are so far from reality, we only want to go off the evidence in the chart. I my nie podążamy za tymi teoriami. My tutaj się skupiamy na właśnie tym wykresie. Another one is, hey, and this is all over the news, which drives me crazy. The news is really poison. But the headline is, each happening date is the start of the new bull run, which is laughable. I jeżeli zobaczycie w newsach przed halvingiem wiadomość o tym, że każdy halving to jest zapoczątkowanie kolejnego bull runu, czyli hossy, no to jest po prostu śmiech na sali. Look, by definition, the bull run starts when we have a golden cross. Mówiliśmy w definicji w poprzednich filmach z Crypto University, że początkiem każdego bull runu, czyli hossy, jest ten właśnie golden cross. And look how long before the halving was 274 days. I to jest 274 dni przed halvingiem. The halving did not start the bull run. Także halving nie zaczyna bull runu. The bull run started here when we broke out from our bull flag. Textbook definition. So again, the news is poison. There's a lot of misconceptions in this video. I want everything to be super clear. Dlatego my tutaj nie zajmujemy się teoriami, tylko tym, co jest na wykresie, ma być to przejrzyste dla Was. My tutaj już przewiniemy troszeczkę dalej, żeby nie reklamować oscypków. Czyli przechodzimy na komentarz, który wygrał i dlatego będziemy oglądać analizę techniczną dzięki Crypto University. Bruce Willis przedstawi analizę techniczną Stellara. Także zobaczmy. Mauricio wanted XLM covered. Let's give it to him. Dlatego jeżeli chcecie swoją kryptowalutę mieć ocenioną, widzicie, że tam był potężny, długi komentarz. Może warto coś nadkolorować, wtedy może w przyszłym odcinku będzie
wasza kryptowaluta, ale ten komentarz nie dajemy na Bitcoin Feniks, bo ja nie mam takiej mocy przerobowej jak Crypto University, tylko u niego. I wtedy może wasza kryptowaluta będzie pokryta w kolejnym albo w kolejnej audycji. Congratulations to Mauricio, this goes out to you. Here is XLM BTC on the daily with Binance. Także mamy tutaj Stellara z Bitcoinem na jednodniowym interwale czasowym na Binance. What we see right away, let's jump into the price action, is we've been in trouble. We've been in trouble with Jesteśmy w problemach, jeżeli chodzi o XLM. XLM BTC. You can see that over the course since November 2018, we've been creating, we had our high, our lower high, another lower high, another lower high, another lower high, and another lower high. I widzimy, że od praktycznie listopada ubiegłego roku mamy tutaj coraz to niższe doły, czyli właśnie te ceny, które schodzą do kolejnych punktów i są jeszcze niższe. So look at our green line, which is our 50-day moving average. It was our support before, now it's our strong resistance. You can I jak wcześniej podczas, powiedzmy, bull runu, hossy 50-dniowa średnia krocząca była pod ceną, podpierała tą cenę podczas hossy, tak widzimy, że już na BESie, w której jesteśmy, ta 50-dniowa średnia krocząca jest nad ceną. I w to uważamy wtedy, że nadal tu może to świadczyć o kolejnych spadkach XLM-a. You can see since May really been pushing us down and down further. So right now our RSI, wow, on the daily is at 20, really oversold. Jeżeli chodzi o RSI, to w tym momencie mamy na 20. Wow, czyli oznacza to, że jest bardzo wyprzedany ten token, czyli bardzo dużo osób go sprzedało. Really oversold. You can see our momentum in the stochastic RSI. Wow, it's pretty much at zero. It's Jeżeli pretty much at zero on Jeżeli sobie wejdziemy na Stochastic RSI, jest praktycznie na zero, prawie zero. the daily. We've been down there for a few days. Jesteśmy tam już parę dni. And you can see the ADXDI mouth open trend strength. No to jest właśnie ta analiza techniczna, której się uczyliśmy. Jeżeli oglądacie pierwszy raz Crypto University, zapraszam, gdzie się uczyliśmy o ADX EDI, gdzie to jest bardzo ciekawy wykres, który mówi nam akurat w tym wypadku bardzo ciekawą rzecz. Mamy otwarte tutaj właśnie to pole pomiędzy bykami, czyli zieloni, i niedźwiedziami, czerwoni. Jeżeli czerwony jest nad zielonym, to wiemy, że niedźwiedzie przejęły kontrolę. Jeżeli ta rozwartość jest duża, no to jest duża, powiedzmy, duży może być ruch. I jeszcze do tego mamy tą żółtą linię, która mówi nam o momencie albo sile tego ruchu. I w tym momencie ta siła wzrasta, gdzie mamy jeszcze większe to rozwarcie niedźwiedzi. Czyli to może świadczyć o tym, że dalej będą spadki na Stellarze. Zobaczymy, czy on to powtórzy. Not very strong, starting to gain some momentum, but again, the bears are clearly in control right now. You can see the Niedźwiedzie są w kontroli właśnie teraz. red line on top, so expect some further downside action, but again, in the big picture, it's really oversold, right? I jeżeli chodzi o dużą perspektywę, no to w tym momencie raczej będą spadki. Jest bardzo wyprzedany ten token i Right now, and we will expect a turnaround here within the next handful of weeks to 2 months. Obviously, bardzo możliwe, że to się odwróci za około parę tygodni do 2 miesięcy. this can't continue like this forever. Na pewno nie będzie to kontynuowane w ten sposób do końca. Nothing in crypto goes straight up or straight down. Nic w krypto nie idzie prosto w dół albo prosto w górę. Always remember that key lesson. But again, we need to see a turn in the trend. The trend has to reverse. It's going to take some consolidation. It's going to take some monumental moves. Musimy poczekać na zmianę trendu. Wtedy już tutaj widzę, że ta 50-dniowa średnia krocząca musiałaby wejść pod cenę. Musielibyśmy mieć też
konsolidację boczną, but we've got to get above this high here to ale musimy wyjść powyżej tego high, które mieliśmy, czyli szczytu 1904 Satoshi, really start to alter the trend, and then we żeby zmieniać w ogóle ten trend. have to create some higher lows as well. But that's what we're looking at with XLM. Do tego na to patrzymy w tym momencie z XLM-em. What I want to get to right now is the most critical chart to watch, right? If we're talking about the halving event coming and potentially Bitcoin going up in prices, well, Steve, how about the Elliott wave that we talked about in last week's video? Okej, teraz oglądamy tutaj właśnie to, co przedstawił nam na halvingach i uczymy się tego razem z nim. Ale co, Steve, jeżeli ktoś by zadał Ci pytanie, co o tych falach Elliotta, o których mówiliśmy ostatnio? What needs to happen for that to play out, or is Bitcoin going to continue to rise? Here's the one thing I want you to watch, and Co musi się zdarzyć, żeby to się potwierdziło? it will be the most pivotal thing if the bull run continues or we end up having an ABC correction. This is what to watch. We I wtedy musimy oglądać właśnie to. just had our 3-day golden cross. Mieliśmy właśnie 3-dniowy Golden Cross. That's right. The 3-day golden cross is official. 3-dniowy Golden Cross jest oficjalny. This moving average, the one in the green, is our 150-day moving average. Czyli to jest zielona linia, 150-dniowa średnia krocząca. Right? What it did was represent extreme support through the entire bull run. I w ostatniej hosie była to nasza podpora tego wzrostu, tej ceny, czyli wsparcie ceny Bitcoina. When we broke below it, it was a bad sign. Kiedy zeszliśmy poniżej niej, była to zła oznaka. Again, we talked about this before. We need to hold support with this green line for the next 6 months. Musimy trzymać wsparcie właśnie na tej linii 150-dniowej średniej kroczącej zielonej przez około kolejne 6 miesięcy. If at any point during the next 6 months we break below, Jeżeli w jakimś punkcie przebijemy poniżej właśnie tej linii, this green line, trouble will happen. na pewno będziemy mieć problemy. Let's be very, very clear about that. If we're able to hold support and continue, we're fine. Jeżeli będziemy kontynuować te wzrosty, wtedy jest to ok. Right? And we talked about it before. We need to see some consolidation. We're in month 2 of consolidation. Musimy mieć też troszeczkę konsolidacji. Jesteśmy teraz w drugim miesiącu konsolidacji From our high, which is really good od lokalnego all-time high $1380 okolice. to see. But again, we want to hold support. If we do, things are looking really good for the bull run. If we break below, then we could have our ABC correction play out. It's that simple. So this is where we take that Jeżeli będziemy mieć support cały czas na tej zielonej, wtedy to widmo tego ABC korekty, tych fal Elliotta nie będzie tutaj zagrażało. Ale jeżeli przebijemy poniżej, no to wtedy zupełnie inaczej się to rozgrywa. Czasami zastanawiam się, jak zatrzymuję Bruce'a Willisa w ciekawych pozach, to aż mnie kąciki ust się zarysowują. complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now. Dlatego jeszcze raz subskrybujemy i dajemy lajki. Dobrze, zobaczymy, co jest tutaj jeszcze. Now, let's cover another Bitcoin chart that's absolutely important for right now, and then we're going to get to the juicy details. What's been going on in Bitcoin right now? Have we been following that same pattern from the halvings, the bull flag, the golden cross, the 2 tiers? Have we been doing that? Let's take a look here. Okej, najpierw sobie przejdziemy do bardzo ważnego wykresu. Tu jest fajnie, bo jest Bitcoin do Tethera na Binance na jednodniowym powiedzmy interwale czasowym i za chwilę będziemy rozmawiać o tych halvingach, co się dzieje właśnie teraz, czy ten Golden Cross, te 2 poziomy i ta flaga bycza oznaczają coś w tym czasie. But first, let's get to this chart, which you need to watch right now. You can see now we're on the daily chart, right? Jesteśmy teraz na dniowym wykresie, czyli
jednodniowym interwale czasowym. We're on the daily chart. We had our top here. We were in this formation for, about 3 months or so. We broke this formation here. We came back down. We formed kind of a double bottom, right? A temporary double bottom here. We'll see if it holds. Widzimy, że mieliśmy podwójny dół albo jeszcze lepiej podwójne dno na cenie Bitcoina. And then we had a rally. Last week's video, we were around 10K. W ostatnim tygodniu byliśmy w okolicach $10,000. Yeah, right around here in last week's video. And we said, look, the bulls have just taken control. Mówiliśmy o tym, że byki właśnie przejmują kontrolę. Watch for a rally, and the only thing you need to watch is this yellow line because it's resistance. I może cena iść w górę i jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest właśnie ta żółta linia, która jest naszym, powiedzmy, linią oporu. So far we have held it. W tym momencie nadal jesteśmy poniżej niej. Are we going to break it? Czy ją przebijemy? What I will tell you is the most critical price to watch is this one. 13,153. Najważniejszą rzeczą, na którą teraz należy zwracać uwagę, to jest $13,000. 13,100, o ile dobrze tutaj pamiętam. If we have a higher high than that, we've changed the trend. Jeżeli wyjdziemy powyżej tego lokalnego, powiedzmy, wzniesienia czy szczytu, to nie było ten najwyższy, bo ten najwyższy był tutaj 13,800, ale ten jeden później, jeżeli dojdziemy powyżej niego, no to dobrze to świadczy o cenie Bitcoina. We need a higher high to really fluctuate this trend. Otherwise, we're still in this correction phase from our 14K top. Musimy wyjść powyżej tego szczytu, bo wtedy możemy zmienić bieg, powiedzmy, odwrócić trend. A jeżeli tego nie zrobimy, to nadal jesteśmy w tej formacji spadkowej. Right? If we get a higher high than this, right? We may break through, don't get excited. We may break through and it could be a fake out. Możemy wyjść nawet powyżej tej linii oporu, wtedy nie ekscytujemy się, bo może to być fake out i możemy nie dojść do tych 13,100. Right? A lot of things could happen, but the only thing I want you to watch is if we make a higher high, then that's a really good sign. Dopiero gdy wyjdziemy powyżej 13,100, $29, dokładnie tutaj mamy tą cenę teraz, to wtedy będzie to oznaczało coś pozytywnego. Wszystko poniżej, nawet jeżeli wyjdziemy poza tą linię oporu, to nic nam jeszcze nie daje, bo to może być fake out. For the short term, if we have another failed rally, right, then we could be dropping back down into these zones down here. So just pay close attention. This is obviously strong resistance. It's proven that so far. We could break through. Don't get excited. RSI right now hanging out at around 63. Pretty strong, right? We're getting up into these resistance areas here that was super strong support and resistance throughout the many months in crypto, and we're going to see if we can hold that. RSI utrzymuje się na około 62 i wcześniej mieliśmy też tutaj tą linię oporu. Mam nadzieję, że nie zejdziemy poniżej tego. Wtedy to będzie oznaczało pozytywnie, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Our stochastics just had a cross down, right? We're going to see how we interact with the 80 level. Nasze Stochastic RSI właśnie miało przecięcie do dołu. Zobaczymy, jaka będzie interakcja z levelem, z poziomem 80. To jest ta biała linia. Right? On the daily chart here. And our ADX DI, mouth wide open, trend still gaining momentum, but fairly weak trend as we speak right now. Jeżeli chodzi o ADX i DI, w tym momencie byki, mamy bardzo szerokie rozwarcie pomiędzy bykami a niedźwiedziami i mamy też, powiedzmy, tą formację trendu, czy tą moc właśnie tego ruchu, która jest wzrostowa. Nadal jest w miarę jeszcze nisko, bo poniżej 20 tej granicy, ale You can see the mouse starting to close on the green, but let's be honest. Mamy też odwrócenie trendu tutaj delikatne na tych zielonych bykach, gdzie mamy jeszcze niższy spadek. The prices could continue to rise. That's what it's showing here. We could continue to rise in price. We're going to see how we interact with our resistance, but we could very well break through it. It's looking like that's a possibility, but again, that $13,200 level, that's the key to really watch. Dlatego to $13,200, ten poziom, to jest bardzo ważny do patrzenia teraz w tym momencie. So that's what we're looking at in the short term. Now, let's get
to the nitty-gritty. What is happening right now? Have we had this same formation? Let's go over it again real quick. Okej, zobaczmy, co się dzieje teraz. Czy mamy tą samą formację? This is that secret pattern that's so simple and so powerful. Boom, bull flag, boom, breakout, boom, golden cross, tier 2. I mamy to, co mieliśmy wcześniej, czyli bycza flaga, mamy breakout, czyli wyjście z tej byczej flagi, dokładnie tutaj, potem mamy golden cross, 2 poziomy konsolidacji i halving. Tier 2 is when the halving happens, right? You can see that we had a golden cross, you can see phase 1, you can see or tier 1 and tier 2, right? And you can see the same thing here. Bull flag, breakout, golden cross, tier 1, tier 2. I ta sama rzecz zdarzyła się w kolejnym halvingu. So far, each time the halving happens on tier 2 after a bull flag, after a golden cross. Textbook here. Czyli książkowa, można powiedzieć, formacja. And by the way, the time from the golden cross to the halving date was exactly 274 days with each of these. But how about right now? I czas od golden crossa do halvingu było około 74 dni. A zobaczmy, co się dzieje dzisiaj. What is happening right now? Well, we actually did have a bull flag. Mieliśmy flagę, Actually did have a breakout. mieliśmy breakout, czyli wyjście z tej flagi górą. We actually did have a golden cross and we're in tier 1. Mieliśmy golden cross i jesteśmy teraz w poziomie pierwszym. We are in tier 1. What does the past tell us? Well, it tells us very significant information. Does the past always repeat? Absolutely not. But we can gain so much knowledge and information on how this is playing out. I co nam przeszłość mówi? Że mieliśmy ciekawą formację. Czy to się jeszcze raz zdarzy? Nie wiemy tego, nie jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, że tak będzie, ale możemy na tej przeszłości budować ciekawą informację, co może się zdarzyć w cenie Bitcoina. These are clear cut, 3 dominant bull flags here. I mamy 3 dominujące bycze flagi. Right? And you can see we had a breakout and then a golden cross. What does the golden cross mean? It means we've officially entered a bull run. I mieliśmy też przebicie na 3 wykresach, razem z tym, co mamy teraz, 3 golden crossy. I o czym mówi nam golden cross? O oficjalnym wejściu w hossę. Does the halving date mean we've entered a bull run? No, we've already entered it way before then. But tier 1, we had another breakout to move into tier 2 to get to the halving date. So when is the halving date? Right now. I w poziomie tutaj drugim mamy dojście do halvingu. I zobaczmy, kiedy mamy halving. We're looking at, let me just move this down here. We're looking at May. I believe May, czyli maj 2020 roku. the date is May 16th or 17th, Około połowy miesiąca, 16 maja. which it's projected to be. Nothing is, of course, absolute because it's a mathematical equation which is always fluctuating, but Nie jest to dokładna data, bo tu może się jeszcze coś zmieniać, bo tu mamy matematyczny wzór, który może nas opóźnić o dzień, godzinę, parę godzin, także około 16 maja. I think it's May 16th or 17th as we speak, Około 16 lub 17 maja. right? What this means is if we were to follow the same pattern as before, I co to oznacza? Jeżeli byśmy mieli podążać tym samym, powiedzmy, wzorem, jak to się działo wcześniej, what we could expect co może my na przykład teraz się dowiedzieć z tego, jak może ta cena iść? is really simple. Well, let's get to that in a minute. Let's make sure we have all of these really buttoned up. We talked about number 1, we talked about number 2, we talked about number 3, we talked about number 4. Let's look at what this is. So we talked about golden cross 2 hour Sprawdzimy tylko, czy mamy wszystko pokryte. Rozmawialiśmy o tych 4 pierwszych punktach. halving being 274 days. I believe this one is not 274, but let's just double check. It's 396. I tutaj mamy 396 dni, czyli tu już jest ta pierwsza różnica. Nie jest 274, a 396 3 do halvingu.
od Golden Crossa. 396. So what does that mean? This move happened a lot faster. Co to oznacza, że ten ruch zdarzył się o wiele szybciej. This move happened a lot faster. We had a golden cross a lot sooner. From our all-time high to golden cross was a lot sooner than previously recorded, right? So this move has kind of fast-forwarded itself, so we're a little bit in a different situation, although we're still in level 1, which we'll get to in a moment. Do tego jesteśmy w nieco innej sytuacji, ale zaraz do tego przejdziemy. Oh, so our quiz, our bonus question from earlier in the video, what percent of Bitcoins have been mined as of right now? I teraz mamy odpowiedź na pytanie, ile procent bitcoinów zostało wykopanych do tego momentu. The answer is 85%. That's the 85%. whole number. If you wanted to give me the decimal, I believe it's 85.06. Jeżeli byśmy mieli przejść już po przecinku, to jest 85,06%. I checked yesterday. 85.06. If you had that in the comments, Jeżeli odpowiedzieliście dokładnie tak, brawa. congrats to you. But again, this is where it gets so interesting, yet so simple. This is where we take that complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now. Dokładnie. I tu się pojawia oscypek, dlatego subskrybujemy, dajemy lajka. If you're enjoying this video, hit that thumbs up button. Make sure you hit that bell too and share this video out. But most importantly, hit that subscribe button. Now, let's get to, how about the miners? What about the miners? That's a big question Co jeżeli chodzi o górników? Bardzo ważne pytanie. and a big topic. Well, let me give you the big picture synopsis, at least my opinion on the miners. The miners are well aware of the happening and the miners have a strategic plan in place, Górnicy dokładnie wiedzą o halvingach i mają specjalną strategię, especially those that have been through the nuts and bolts of this industry so far. jeżeli byliście już poprzez poprzednie halvingi, to wiecie o tym. But in a big picture, the miners really ramp up production before. I jeżeli chodzi o górników, to wtedy jest bardzo duży wzrost. Tak jak teraz słyszymy, że 100 000 nowych ASIC-ów zaczyna kopać Bitcoina. Bardzo duży wzrost górnictwa, czy sprzętu górniczego do kopania Bitcoina pojawia się tuż przed halvingiem. Right? So let's keep it simple. Will the miners really affect your trading? No. Czy górnicy tak naprawdę mają jakiś efekt na twój trade? Nie. It's really not going to affect your trading. The miners will ramp up production before. They're going to get that money while they can. I po prostu stworzą dużo więcej kopalni przed halvingiem. And after it, it's not going to be as profitable and you'll start to see a balance, a fluctuated balance. I po halvingu nie będzie to takie opłacalne i wtedy będziemy widzieć ten balans zarysowany się. We'll get back into a balance and then you won't really notice it unless you're a miner. I tak naprawdę nie dowiesz się o tym, jak nie jesteś górnikiem. Unless you're a miner. But is this something that you should be concerned about? Should you waste your time and energy wondering how this is going to affect Bitcoin? No. Czy to nas powinno interesować, jak górnicy się zachowają, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina? Nie. Look at the past history. Zobacz na historię wstecz. Look at the past history. The chart, this is already priced in, by the way. All charts always have all the information inside. You have to react to price action, not the news or some anticipated event. Zawsze patrzymy na wykresy, nie na newsy, nie na jakieś wiadomości. Of what you think might happen or might not happen. You can only react to price action. Możemy tylko reagować na ruch ceny. And if the charts fluctuate before the halving, we need to react to that. Jeżeli cena zaczyna się zmieniać przed halvingiem, musimy też reagować na to. We have to react to price action. Should you worry about the miners? No. Czy powinniśmy się interesować górnikami? Nie. So how will this affect Bitcoin? Look, this is going to be big for the long term because there's less supply of Bitcoin and there'll be more and more and more demand. Will it be a snap of a finger on the day of the halving all of a sudden? Na pewno halvingi wpłyną, powiedzmy, na długoterminową cenę Bitcoina, bo będzie mniej tych Bitcoinów wykopanych, będzie jeszcze większe zainteresowanie, także na pewno to ma jakieś znaczenie. Prices jump to 1 million? Absolutely not. Ale czy cena wzrośnie do $1 miliona?
No na pewno nie. And if you want to study a chart, look at Litecoin. Litecoin just had its happening on August 6th or 5th. But it Spójrzmy na Litecoina. Litecoin też miał dopiero co halving i parę dni temu. just happened. Take a look at what happened to Litecoin, right? Litecoin has been on this monumental tear, up 500 something percent Mieliśmy też wzrost Litecoina około 500%. since its bottom and just had its happening. So you can see what that looks like. But Litecoin is still in that symmetrical pattern that we pointed out a few weeks ago. I widzimy, co się stało po halvingu, także no, nadal to jest w tym symetrycznym ruchu, o którym mówiliśmy wcześniej. So let's get to this. What we think is going to happen here. Again, if we were to follow the patterns of Bitcoin's entire history, which we've had two happenings and Zobaczmy, co teraz może się zdarzyć z ceną Bitcoina, jeżeli byśmy podążali za tym wzorem, który się uformował podczas poprzednich halvingów. very distinct patterns. If we were to do that, we're talking about having bull flag, breakout, golden cross. We're already done there. We're on tier 1. Czyli mamy flagę, mamy przebicie flagi, czyli wyjście górą, mamy też Golden Crossa, mamy pierwszy poziom, Consolidating, very healthy. mamy konsolidację, We're forming market structure, very healthy. We're in month 2 of that. Love to see it. mamy drugi miesiąc konsolidacji I want to see it continue. i chciałbym, żeby to było kontynuowane And then we should have another breakout i wtedy powinniśmy mieć jeszcze jedno przebicie górą, czyli drugi poziom and tier 2. That's if we are to hold this. i jeżeli utrzymamy to, co tutaj się dzieje, czyli na tej 150-dniowej średniej kroczącej, Our 150-day moving average. Again, if we cross below that, we've got problems. jeżeli cena zejdzie poniżej tego, mamy problem. If we don't, we're looking good. Jeżeli nie, wygląda to świetnie. Tier 2, it's looking like should be around 20K. I poziom drugi wygląda na to, że powinien być w granicach $20,000 za Bitcoina. So that means as we approach the halvening, we could be in tier 2 somewhere around 20K, having some consolidation, I możemy dojść po konsolidacji właśnie right? And then we should have the halvening. i możemy wyjść wtedy z tym halvingiem w tej cenie. If we were to repeat history, Jeżeli powtórzymy historię. which this is the pattern we've had so far, so that's what the charts are saying now. Again, Także to jest to, co nam wykresy mówią teraz. 3-4 months from now, the charts could be saying something very different. Za 3-4 miesiące wykres może nam powiedzieć cokolwiek innego. We only can go based on the price action, not Możemy tylko iść za tym, co nam mówi ruch ceny w tym momencie. some fictitious thing we hope could happen or hope can't happen. Jeżeli sobie tutaj będziemy wyobrażać o jakichś rzeczach, które mogą się zdarzyć lub nie zdarzyć, That's not how you should act or react in crypto. to nie jest tak, jak powinieneś reagować na to właśnie w świecie krypto. Only the price action. But look, we're in tier 1. We should have some sort of a breakout. Jesteśmy w poziomie pierwszej tego wystrzału. Powinniśmy mieć kolejny breakout, czyli wyjście górą Into tier 2 and a consolidation forming healthy market structure. i wtedy konsolidacja, żeby utrzymać tą zdrową konsolidację albo zdrowy organiczny wzrost Bitcoina. If this is going to be a continued bull rally for the next few years, we have to build this market structure, what we've been talking about Musimy zbudować tą strukturę zdrowego marketu, for a long, long żeby ta cena była podparta długoterminowo. time. And I love to see that we're in month 2 of consolidation. I podoba mi się to, że jesteśmy w drugim miesiącu konsolidacji. So let's get to this massive Okej, także mamy tutaj wszystko potwierdzone. Jeżeli chcecie oglądać kolejną część, resztę zapraszam już na oryginał. Tam jest oczywiście parę psychologicznych aspektów zawsze na koniec podawanych. My już tutaj zajmujemy się tylko wykresem, więc dziękujemy oczywiście KRYPTO University. Zawsze zapraszam na oryginał. Można go subskrybować, bo ma chyba 64 000 subskrypcji, także no ciekawie tutaj opowiada jak co tydzień. Także dziękuję Wam, życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.